Panie Macieju, ale tam nie wiadomo, co się będzie działo, tam się coś zagnieździ, tam będzie wilgoć. Potrzebna jest tu szpara, którą poprowadzi się powietrze, przykryta folią. No i to jest cała filozofia. Tam się nie ma co popsuć, tam nie ma co naprawiać. Nie chciałbym takich wpisów, że ja to zrobiłem inaczej, czy ja nawet nago biegam po mieszkaniu, no bo i takie wpisy były. Nie, ja tylko pokazuję kierunki. Panie Macieju, ja mam pytanie. Tak. Ile kosztuje taki gruntowy wymiennik ciepła? Cześć, witajcie na naszym kanale. Jesteśmy u pana, właściwie ja jestem u pana Macieja Sępińskiego, który ma taki właśnie domek, dom pasywny, 80 m². Pan Maciej opowiedział już o nim dość dużo u nas na kanale, a dzisiaj zajmiemy się tematem GWC, czyli gruntowym wymiennikiem ciepła. Odpowiemy sobie na kilka pytań. Między innymi, czy warto taki wymiennik stosować w zwykłym domu? W domu pasywnym, no to wiadomo, prawda, panie Macieju, że jest to chyba niezbędny element? Tak, bezwzględnie. Bezwzględnie, tak. Kolejne pytanie, ile taki gruntowy wymiennik ciepła kosztuje? No i co, no chyba zaczynamy. Aha, opowiemy sobie też przede wszystkim, jak on jest zbudowany. Pan Maciej ma tutaj właśnie zdjęcia fotek, żeby pokazać. Z okresu budowy, prawda, tego domu. Zacznijmy może od tego, gdzie jest usytuowany i czy ważne jest usytuowanie względem stron świata może? Tak, też ważne. Oddaję głos panu, panie Macieju. Zrobimy krótką przebieżkę wokół domu, żeby pokazać, gdzie jest czerpnia, gdzie wchodzi druga część gruntowego wymiennika do domu, a potem na zdjęciach wyjaśnimy sobie, jak to wszystko wygląda. Trochę dzisiaj jest wiecznie, więc schowamy się tu przy naszych magazynach wody ogrodowej. I zapraszam, żebyśmy przeszli, najpierw obejrzeli czerpnię, a potem element, który wprowadza to powietrze do budynku. Czy to jest nasza czerpnia? Tu jest czerpnia i tu widzicie Państwo, akurat jest już do wymiany filtr, czyli to pierwsze filtrowanie powietrza, które jest wprowadzane do domu. Czyli możemy mieć jeden czy dwa rodzaje filtru na samej czerpni. Oczywiście w rekuperatorze mamy następne 2 albo 3 filtry, także widzimy to wszystko, co zostaje tutaj na filtrze pierwszego odzysku. To ciemne, to widzicie Państwo to, czego nie mamy na płucach. Panie Macieju, jak często trzeba taki filtr wymieniać? 2 razy w roku. Raz w roku, zależy, no powiedzmy, jak sąsiedzi zanieczyszczają. Czyli jak mamy rekuperator, to mniej więcej w tym samym czasie, co... Ja Państwu powiem, ja kupiłem sobie belę tego, nie pamiętam, chyba 30 m², no i to będzie na użytkowanie jeszcze na następne pokolenie pewnie. Czyli to jest taka włóknina, prawda? Tak. Nie jest to na pewno drogie, prawda? Nie. Ale no, to jest zabezpieczenie naszych dróg oddechowych. Panie Macieju, proszę teraz powiedzieć, jeśli chodzi o usytuowanie względem stron świata, to gdzie najlepiej taką czerpnię? No więc zastrzeżenia takie, czyli najkorzystniej usytuować od strony wschodniej, ponieważ słoneczko nam wstaje, czyli szczególnie zimą mamy cały czas tą czerpnię w słońcu, czyli w zimie od godziny 9 do godziny 12, jeżeli świeci słoneczko, 12 to jest 12:05, u mnie to ta ściana nie rzuca cienia ani w jedną, drugą stronę. Gdyby to była zima, no to jest najlepszy okres dla tej czerpni. Dlatego, że zimą już po 12 mamy gorzej. Dalej, od ulicy
jeżeli możliwe, żeby jak najdalej, czyli od ruchu samochodów, czyli spaliny, inne rzeczy. Czyli w tym miejscu w części południowej na wschodniej ścianie. Gdybyśmy tą czerpnię postawili na zachodniej ścianie, wtedy od godziny 12 do 20 cały czas mielibyśmy przegrzewane powietrze. Także usytuowując tą czerpnię na ścianie wschodniej, zabezpieczamy się w okresie letnim przez doprowadzanie tutaj gorącego powietrza. Ewentualnie taka czerpnia by mogła być również od strony północnej, która jest zacieniona, ale wtedy minus taki, że latem nie będziemy zimą nie będziemy mieli energetycznych zysków ze słońca. Bo nie wspomnieliśmy o tym, ale tak naprawdę zadanie gruntowego wymiennika ciepła to ochłodzenie powietrza w lecie i ogrzanie go w okresie zimowym. I dostarczenie tego powietrza tylko w ilości, jaka potrzebna nam jest do oddychania. Czyli budynek ma być szczelny, a to ma doprowadzać powietrza. Czyli tak samo jak pacjent, który potrzebuje odpowiednią, dobrą i jakościowo i ilościowo porcję, to ma zakładaną maskę i on wtedy prawidłowo funkcjonuje. Tak samo my w tym budynku mamy możliwość doprowadzenia i mamy możliwość doprowadzenia tego powietrza, załóżmy od minimalnej ilości do 400 metrów, jeżeli zamontujemy rekuperator o obliczeniowej wartości 400 metrów sześciennych powietrza na godzinę. Czyli my doprowadzamy sobie, tak jak pacjent ma doprowadzony tlen maską, tak samo my do domu doprowadzamy sobie taką ilość i powietrza, jaka jest potrzebna dla nas, jaką lubimy, jaką potrzebujemy, jaka jest niezbędna. Czy dla ilości mieszkających tam, czy przebywających ludzi. Czyli my mamy możliwość regulowania. Kominem nie mielibyśmy możliwości regulowania tego. Przejdźmy może... I zobaczymy, czyli teraz tak, ja bym proponował, żebyśmy przeszli do pomieszczenia technicznego, gdzie jest rekuperator, czyli powietrze wchodzące, rekuperator, który nam zasysa powietrze, które potrzebuje do wentylacji budynku, to powietrze wchodzi tu, pod budynkiem przechodzi, na zdjęciach pokażę, jak to wszystko wygląda i teraz przejdziemy do miejsca, w którym z instalacji rurociągiem wchodzi powietrze do rekuperatora. To wytnij. Jesteśmy w znanym już Wam, jeśli widzieliście poprzednie filmy, pomieszczeniu technicznym, w którym mamy wyjście właśnie z GWC. Dzisiaj doskonale to widać, bo wczoraj był montowany rekuperator, także rury jeszcze nie są zaizolowane, bo to wszystko na świeżo. Czyli w tym miejscu wchodzi powietrze z rekuperatora, czyli tam z tej brudnej już troszkę maty filtracyjnej, tu przechodzi nam do rekuperatora. Okej, stąd po prostu GWC jest zasysa, do rekuperatora. Czyli ten rekuperator tu stworzył podciśnienie, w związku z tym zassał powietrze, które weszło do rekuperatora jako świeże powietrze na zasilanie budynku. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego ten rekuperator jest tak dziwnie wygląda, to jest to maskowanie, ponieważ jest to rekuperator prototypowy. Możecie o nim obejrzeć film, który polecam. Zajmijmy się może tymi dywagacjami, które tutaj pan Maciej ma na zdjęciach. Tutaj możemy to zrobić. No dobra. Może tam na tym stoliku. Albo tu. Albo tu. Czyli tak, patrząc na to urządzenie, czyli czerpnię mieliśmy na zewnątrz, powietrze idzie rurociągiem, teraz
tutaj są ułożone, ten element to jest rura przecięta na pół, czyli powietrze idzie sobie dalej. Te elementy płaskie ułożone są na nóżkach, że tu jest 5 cm przerwy. Powietrze idzie sobie takimi 3 pasami. I ten rurociąg, jeżeli teraz tu rekuperator, który przed chwilą widzieliśmy, zassie powietrze, to to powietrze krąży, idzie tędy i wchodzi nam do budynku. Teraz jak to się dzieje? Czyli ten element jest wybudowany na kamyszku 8-16 zamulony piaskiem, że to wszystko nie zagłębi się, tylko oparte jest o twardą powierzchnię. To jest przykryte folią, taką co najmniej 0,3 grubości, atestowanej, szczelnej. Na tym elemencie ustawiana jest formuła ze steropianu. Ten steropian powoduje, że gradient temperaturowy, który z ziemi przenoszony jest w górną część, jest zabezpieczony, czyli 12 stopni temperatury powietrza zimą znajduje się pod 100 metrami kwadratowymi tej powierzchni, a 16 metrów kwadratowych zajmuje nam tylko gruntowy wymiennik. Czyli patrząc teraz, jak to zostało już zmontowane, czyli 100 metrów mamy powierzchni, na 16 metrach mamy ten gruntowy wymiennik, tu mamy nasz rekuperator, tu mamy naszą czerpnię, przy której byliśmy. Także tak to wszystko wygląda. I teraz co w tym wszystkim jest wspaniałego i co się dzieje? Wspaniałą rzeczą jest, że powietrze, które jest wciągane zimą i ono miało u mnie w domu najniższą temperaturę 16,8 stopnia, to ono przechodząc przez te elementy przykryte taką izolacją, to wszystko spowodowało, że wprowadzając tu powietrze przez zassanie rekuperatora minus 16,8, tu mamy plus 8 temperatury zewnętrznej, czyli 16 plus 8, 20 parę stopni zyskujemy. Czyli każdej godziny wprowadzamy do budynku, pomimo że na dworze mamy minus 16, wiadomo, że w naszych warunkach można mieć minus 20, czyli wracamy do tematu, czyli minus 20, a tu mamy 7 stopni, już przy 20 być może byśmy mieli. Czyli 20 parę stopni już oszczędzamy, czyli to powietrze, które wprowadzamy, każde 100 metrów powietrza wprowadzonego przez rekuperator mamy jednocześnie podgrzane o 20 parę stopni. Także to jest niesamowita wartość, to jest praktycznie więcej niż my dalej potrzebujemy do dalszego podgrzania. Gdy z kolei przyjdzie okres letni, to w słońcu, tak jak mówiłem, że tu słońce potrafi o 12 jeszcze operować, czyli gdy tu było plus 40 stopni w słońcu, w cieniu już by było 35, ale było 40, to do budynku weszło tylko 20 stopni, czyli znowuż musielibyśmy stosować klimatyzator, który schładza nam powietrze o 20 stopni. Robi to tylko i wyłącznie ta szpara z tymi 2 rurami. I to jest wszystko. Tu się nie ma co popsuć, tu się nie ma co uszkodzić. Także to jest wspaniała rzecz. Teraz bardzo często była mowa, panie Macieju, ale tam nie wiadomo, co się będzie działo, tam się coś zagnieździ, tam będzie wilgoć i tak dalej. Czyli wracając teraz do poprzedniego wykładu i do wykresu, który mamy. Czyli
zobaczcie Państwo, co się dzieje. Jeżeli my na dworze byśmy mieli, bo tu akurat wykres nie pokazuje nawet 40 stopni, ale pokazuje 40, czyli, przepraszam, 30. Jeżeli byśmy wprowadzili powietrze, które ma, załóżmy, 80% wilgoci, to zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli teraz gruntowy wymiennik schładza nam powietrze i wiemy, że schłodzi nam z 30 załóżmy do 20, czyli jesteśmy w tym punkcie. Jeżeli mamy, czyli będąc w tym punkcie już wiemy, że mamy 25 gram wody w każdym metrze sześciennym. Teraz, jeżeli teraz ochładzamy to powietrze, czyli wracamy, tu jest 25, tu jest 20 stopni, czyli przy 20 stopniach w jednym metrze sześciennym wody, żeby miało 100% wilgotności, resztę się wykropli, to będziemy mieli w tym punkcie, czyli przy 20 stopniach, jeżeli schłodziło się tak powietrze, to my maksymalnie możemy mieć, no tu 17, no gdzieś około 17 gramów wody, czyli 25 minus 17, 8 nam gram wody się wykropliło, prawda? Czyli tak, 8 gram wody, wprowadzamy 100 metrów sześciennych powietrza razy 24 godziny, czyli zobaczcie Państwo, jak sobie fajnie radzimy, ile litrów wody potrafi przejąć piasek, czyli kamyszek 8 do 16 na podstawie, zbudowany na podstawie piaskowej podstawie. No i tutaj już chronimy się przed wilgocią nadmierną w budynku. Zobaczmy teraz, co dzieje się w tym wypadku zimą. Czyli zimą, jeżeli mamy powietrze zewnętrzne 10 stopni, i ono minus 10 i to powietrze wchodzi nam do gruntowego wymiennika, czyli to powietrze, jak widzicie Państwo z wykresu, potrafi mieć między 0, to już przesada, bo te krzywe, czyli gdzieś w granicach 1, 2, 3, 4 gramy wody, prawda? Załóżmy, że nawet znajdziemy się tutaj gdzieś w granicach 3 gramów, czyli jak mamy 3 gramy wody i podgrzewamy to powietrze, to zobaczcie Państwo, co się dzieje. Jeżeli będziemy mieli temperaturę 20 stopni, to my już mamy wilgotność powietrza w budynku poniżej 20%. I dlatego właśnie cały czas mamy suche powietrze zimą w budynku. Teraz, jeżeli będziemy mieli gruntowy wymiennik, wracając do gruntowego wymiennika, i to powietrze będzie już tu się podgrzewało, czyli zgodnie z prawami fizyki, jeżeli to powietrze się zacznie robić suche, prawa fizyki mówią, że będzie wyrównywała się wilgotność, czyli wilgotność znajdująca się w tym piasku będzie dostarczana do powietrza. Jeżeli to powietrze zostanie wyciągnięte i wprowadzone świeże, to dalszy będzie napływ i cały czas będzie to uzupełniane. Co prawda to uzupełnienie nie będzie wielkie, ale będzie uzupełniało i wtedy będziemy mogli mieć 30-40% wilgotności powietrza, czyli załóżmy będzie to wtedy 7 czy 5 gram wody w powietrzu, czyli gruntowy wymiennik jest nam w stanie w okresie zimowym troszeczkę nawilżyć, w okresie letnim mocno odprowadzić wilgoć. I tu jest plus, a poza tym, czy w okresie zimowym, czy w okresie letnim, on automatycznie reguluje i doprowadza do temperatur, w którym kierunku idziemy. Ja tutaj w tym wypadku nikogo nie namawiam na budowanie gruntowego wymiennika,
żeby wymusić i cokolwiek sprzedać, namówić. Ja po prostu pokazuję, jak to urządzenie działa. Czyli teraz, wracając do różnych wymienników, które są prowadzone rurami w ziemi, no tu Państwo już widzieliście, że no, musi następować punkt rosy i ten punkt rosy wtedy tu nam powiedzmy pochłania ta część piasku i piasku z kamieniem. Gdyby to szło w rurze i nastąpiłby punkt rosy, no to wtedy będziemy mieli kałużę i jeżeli nie będziemy mieli prawidłowego spadku rur i gdzieś jakiegoś elementu odwadniającego, no to tu mogą się tworzyć jakieś kałuże i być nieprzyjemny zapach. Ale w tego typu urządzeniu nie powinno się nic dziać. Taką miałem opinię, a teraz po 6 latach eksploatacji mogę powiedzieć, że naprawdę nic się nie dzieje. I tu jeszcze jedna ciekawa rzecz. Im jest grunt bardziej wilgotny, tym gradient temperaturowy potrafi nawet 2-3-krotnie być wyższy i dawać lepsze efekty. Ja miałem ten gruntowy wymiennik zbudowany pod budynkiem, gdzie też specjaliści nawet z Instytutu Darmstadt mi mówili: panie Macieju, ostrożnie, bo pan tu może osuszyć grunt, bo nie będzie promieni słonecznych. Ja tu zrobiłem taką opaskę, którą dostarczam wodę opadową i cały czas grunt jest nawilżany w okresie, gdy są deszcze, także grunt, mam akurat tu grunt gliniasty, on jest mokry, gradient temperaturowy wspaniale to uzupełnia. To by było tak. Teraz, no, jeżeli ktoś by się zdecydował i na przykład podobałoby mu się urządzenie, on może sobie obok budynku też to urządzenie zrealizować, postawić. Także to również nie jest wykluczone, z tym, że no, trzeba z rozsądkiem, żeby powiedzmy te odległości nie były za dużo. Ale gdyby postawić ten gruntowy wymiennik poza budynkiem, to tak jak w stosunku do mojego rozwiązania, no drugi raz bym musiał użyć izolację, czyli izolację pod płytę fundamentową i drugi raz izolację przykrywającą ten gruntowy wymiennik ciepła. I dlatego ten wymiennik ciepła otwarty, czyli nie powietrze płynące rurami, czyli mające możliwości skroplin, pozostawienie w piasku uzupełnionego kamyszkiem, żeby utwardzić powierzchnię pod stopki tych elementów. Także tak to mniej więcej działa. No jakby były jakieś pytania, to chętnie zupełnie. Panie Macieju, ja mam pytanie. Tak. Ile kosztuje taki gruntowy wymiennik ciepła? Podejrzewam, że w Pana przypadku to będą dane sprzed kilku lat. Tak, kosztował wtedy netto w granicach 7,5 tysiąca, 8 tysięcy złotych. Czyli niecałe 10 tysięcy. No trudno mi powiedzieć, ile to by kosztowało dzisiaj. No nie jest to zbyt tanie urządzenie moim zdaniem, bo tu nie ma żadnej filozofii. No na dobrą sprawę no można by było zrobić to, nawet próbować zrobić własnym sumptem. No z tym, że ja wolałem do budynku, pod którym to będzie, wziąć element, który ma świadectwa już zdrowotne i tak dalej. No praktycznie potrzebna jest tu którą poprowadzi się powietrze, przykryta folią, no i to jest cała filozofia. Tam się nie ma co popsuć, tam nie ma co naprawiać, no, tam się nic nie będzie działo. No, tyle się będzie działo, co się dzieje przez parę tysięcy lat w naszej glebie. Panie Macieju, na jednym z naszych filmów Krzysiek, nasz instalator, nasz dobry kolega, powiedział, że według niego taka instalacja jest nieopłacalna, że lepiej zrobić za te pieniądze, zainstalować klimatyzator. Co Pan na to?
Absolutnie się nie zgodzę. Miałem już takie jedno z pytań i ktoś podał właśnie i powołał się na instalatora. Co pan sądzi? On tak podał. Ja akurat w odpowiedzi na to podałem dokładnie godzinę i minutę tamtego wykładu i podałem jedno sformułowanie, że ja nie jestem od gruntowych wymienników i tak mi się wydaje. No i to było stwierdzenie subiektywne. Być może od osób, którym się też wydawało inaczej. Powiedzmy szczerze, nie umiałbym określić czy podać swoją opinię 10 lat temu. Jak ja się zagłębiłem w temat, jak zgodnie z prawami fizyki, z wykresami, wzorami, z pomiarami wszedłem w temat, no to zupełnie inaczej to wyglądało. Czyli wracając do tematu, klimatyzacja potrzebuje więcej energii aniżeli ogrzewanie, czyli jeżeli ogrzewamy dom i mówimy ojej, że potrzebujemy ileś na metr kwadratowy powierzchni, czyli jeżeli lato idziemy w kierunku powiedzmy schładzania powietrza, czyli musimy powiedzieć, że razy 1,5 czy razy 2 w stosunku do tego, co zimą możemy zużywać atom. Ale jak ktoś chce sobie na przykład i ma możliwość założyć 10-20 kW pik elektrownię, no można i tak. Nie chciałbym takich wpisów, że ja to zrobiłem inaczej, czy ja nawet nago biegam po mieszkaniu, no bo i takie wpisy były. Nie, ja tylko pokazuję kierunki, jak trzeba na to spojrzeć. Kiedy ja budowałem dom i zakładałem stronę internetową, to było 7 lat temu, to ja 7 lat temu pisałem, że ja jestem za fotowoltaiką, ale jej nie założę, bo ona jest nieopłacalna. Jeżeli wtedy by mnie kosztowała 18 tysięcy złotych, a teraz po upustach mnie kosztowała 11, to było dla mnie to opłacalne. Wtedy ja myślałem i uważam, że tak każdy powinien myśleć, czy robiąc gruntowy wymiennik, czy robiąc rekuperator, żeby oszczędzać energię, czyli na każdym, czyli klocki Lego w tym wszystkim, jak klocki Lego ma być poukładane, że wszędzie mamy oszczędzać, czyli robimy okno energooszczędne, ale też nie już takie, które będzie kosztowało 3 razy tyle, ile powinno, ale maksymalnie oszczędzać, czyli zobaczcie Państwo, ten dom na tym gruntowym wymienniku, on jest postawiony tak, jakbyśmy żyli w innym klimacie, czyli normalnie mamy mieć minus 20 plus 40 stopni, to są nasze skrajne temperatury, które wokół naszych domów w Polsce mają prawo zaistnieć, a w moim domu, który w tym klimacie i w tych warunkach egzystuje, maksymalna różnica jest między letnią plus 20 i zimową plus 8. Czyli ja mam 12 stopni różnicy, a moi sąsiedzi mają 60 stopni różnicy od skrajnych temperatur, jakie będą występowały na zewnątrz ich budynków. Dziękujemy w takim razie, panie Macieju, za wyczerpujące chyba wyjaśnienie kwestii GWC. Mnie cieszy to, że mamy różne opinie na naszym kanale. Ja cały czas powtarzam, że wszyscy jesteśmy inni. Ja przypuszczam i powtarzam, że jak ktoś to obejrzy za 50-70 lat, to się będzie śmiał, przecież my już to wiemy, będzie opowiadał. No, są to jakieś nowinki, ale no śmieję się też, że ja już występuję jako kustosz, bo niedługo piknie 10, jak z tym się param, ale no przykro, że nawet po sąsiedzku, czy nawet w naszym województwie to się nie rozpowszechniło. Muszę Państwu powiedzieć, że paręnaście domów takich powstało, ale to był Szczecin, Goleniów, okolice Krakowa, rozsiane to wszystko, Zgorzelec.
ale no, tak to wygląda. Ale no, z ciekawości drugi i trzeci dom, który powstał, czyli drugi dom to kogoś z instalacji fotowoltaicznej, a trzeci, który budował właśnie tamten dom, czyli zainteresowali się ludzie, którzy są fachowcami i mieli jakiś swój pogląd. Dlatego ja, powiedzmy, swoimi wykładami chciałbym zaszczepić czy pokazać, jak na to spojrzeć. Ale jak kogoś to nie będzie interesowało, no można żyć inaczej. Można żyć w mieszkaniu, można żyć w domu, można żyć w domu pasywnym, można żyć w kamperze. No i każdy będzie miał swoje wspaniałe życie. No i tak proponuję do tego podchodzić. Czyli nie komentować, że ja coś tam inaczej. No może być inaczej. No. Ja jestem innego zdania. Ja wolałbym, żebyście jednak komentowali, nawet jak wam się nie podoba. A jak wam się podoba, to tym bardziej. Ja nie mówię, żeby nie komentować, tylko nie narzucać, że to jest właściwe, a tamto niewłaściwe. Opowiadać, jak inaczej macie, czy dzielić się, czyli podawać też informacje dla tych, którzy szukają wiedzy, że może być inaczej, bo ja nie wykluczam. No, ja mam współczynnik 10 watów i ktoś za chwilę powie, że ma 5 watów. Tylko zwróćcie Państwo uwagę cały czas, że jeżeli ja mówię, że mam 10 watów i ktoś by o połowę zmniejszył, jak ja nic nie płacę za energię, mając tylko 4 kW peak, no to już mało sensowne jest robienie dużych nakładów, żeby współczynnik poprawić, bo to na razie dla naszej kieszeni nie będzie adekwatne. Dziękujemy, Panie Macieju, Ja również za dziękuję. Pana czas. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało, czy nie. Ja bardzo lubię do Pana Macieja przyjeżdżać, także piszcie, jakie macie pomysły na kolejne filmy. Tak jak powiedziałem, lubię tu przyjeżdżać, bo mam mało roboty po prostu. Jestem tylko operatorem kamery, więc trzymam, nie muszę rozmowy prowadzić, bo Pan Maciej robi to za mnie. Także jeszcze raz dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję.